Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie temat trochę inny niż wszystkie, bo tak naprawdę odnoszący się już do tego świata, powiedzmy, bardzo materialnego, ale bardzo ważny i bardzo potrzebny. I powiem Wam, że jak to przeczytałem i zapoznałem się z tym, co zaraz usłyszycie, to byłem i jestem nadal w szoku. I muszę się z Wami tą wiadomością podzielić, bo nie wiedziałem nawet, że nasze państwo jest w tak głębokim kryzysie. I jak wskazuje nagłówek, w czasie prawdziwego kryzysu państwo się zapadnie. Dlatego proszę Was, wysłuchajcie tego w całości, dzielcie się tym materiałem. Nie znam Was wszystkich oczywiście, Was słuchających, Was oglądających, ale wydaje mi się, że może jakieś osoby wśród Was są, które miałyby jakiś wpływ na to, żeby ta informacja trafiła do ludzi, którzy są za ten kraj odpowiedzialni. My w ramach tego kanału już niejednokrotnie mówiliśmy o takich czy innych przygotowaniach. Ja nieraz opracowywałem materiały na ten temat i wtedy wielu komentujących śmiało się z tego, że to po co robić jakieś zapasy, po co to wszystko. Konserwy niektórym podobno się popsuły. No, mi się nie popsuły, dlatego, bo szczerze powiedziawszy nie wiem, czy tak naprawdę konserwa, czy jakiś wek dobrze zabezpieczony może się popsuć tak naprawdę. Oczywiście jest na nim data przydatności do spożycia. Nie wiem, czy jakbyśmy przekroczyli nawet tą datę o 10-15 lat. Teraz w tej chwili oczywiście gdybam, ale gdyby tak się zdarzyło, to czy ta konserwa nagle stałaby się jakaś toksyczna, niemożliwa do spożycia? Nie wiem. Wypowiedzcie się na ten temat wy, którzy się lepiej na tym znacie. Mi się wydaje, że jednak byłaby zdatna do spożycia. Ale nie o tym chciałem mówić, chociaż będę nawiązywał do tych rzeczy, które prezentujemy na tym kanale. Otóż chciałem się z Wami podzielić wywiadem, jaki redaktor Marcin Wyrwał z Onetu przeprowadził ze specjalistą z zakresu demografii Arielem Drabińskim. No, przyznam, że jest to bardzo szokująca treść. Mnie przynajmniej bardzo zszokowała i będę nawiązywał też w miarę tego, jak będę Was zapoznawał z jego treścią do rzeczy prezentowanych na tym kanale. I sami zresztą porównacie, jak te zapowiedzi sprzed lat, sprzed miesięcy odnoszą się do tego, co teraz mówią w tej chwili specjaliści. Więc posłuchajcie. Marcin Wyrwał zaczyna. Od 2 lat Polska nie ma obrony cywilnej. Ariel Drabiński odpowiada. W marcu 2022 roku Sejm przyjął ustawę o obronie ojczyzny, która zlikwidowała obronę cywilną. Następnie złożono projekt takiej ustawy, ale wpłynęło tyle poprawek do niej, że wpadła do sejmowej zamrażarki i w efekcie nie mamy ustawy o obronie cywilnej. Marcin Wyrwał. Jak to sobie tłumaczyć w sytuacji, kiedy za naszą granicą od 10 lat trwa wojna, a od 2 pełnoskalowa inwazja? Ariel Drabiński odpowiada. Bardzo łatwo jest kupić czołg, wystarczy mieć pieniądze, oferenta i wymogi. Natomiast ustawa o obronie cywilnej dotyczy każdego aspektu życia, każdej, czy to firmy, czy to samorządu, czy instytucji państwowej. Ta ustawa jest bardzo skomplikowana. Marcin Wyrwał pyta, i z powodu tej komplikacji wciąż jej nie mamy? Odpowiedź, nie, bo przecież mieliśmy całe lata na jej wprowadzenie. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego osoby odpowiedzialne za powstanie tej ustawy i przez tyle lat jej nie wprowadziły. Szczególnie, że obrona cywilna nie dotyczy tylko stanu wojny, ale też kryzysu. Przecież w 2020 roku mieliśmy COVID, który dowiódł, że obrona cywilna w Polsce faktycznie nie istnieje. Wykorzystywaliśmy Wojska Obrony Terytorialnej w ramach obrony cywilnej, co jest po prostu aberracją. WOT nie może wykonywać obowiązków obrony cywilnej, ponieważ w czasie wojny obrona cywilna jest chroniona. To znaczy, że żołnierz strony przeciwnej nie ma prawa użyć przemocy w stosunku do funkcjonariuszy obrony cywilnej.
Natomiast w WOT są żołnierze i oni nie mają tej ochrony. Po drugie, w czasie wojny WOT po prostu będzie walczył. Taka krótka dygresja. Oczywiście dmuchając na zimne, ale gdybyśmy mieli tutaj inwazję Rosjan w Polsce, no to ciekawe, czy rzeczywiście wojska rosyjskie stosowałyby się do tego, żeby nie zaczepiać obrony cywilnej. No ciekawe. No ale dobrze, idziemy dalej. Marcin wyrwał. Wiele lat temu rozmawiałem z profesorem Zbigniewem Jaworowskim, który po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku był odpowiedzialny za podanie Polakom płynu Lugola, który miał chronić nasze tarczyce przed skutkami promieniowania. Polska była wówczas jedynym krajem w całym bloku wschodnim, łącznie z ZSRR, który był w stanie przeprowadzić taką akcję. Założono, że w razie ataku jądrowego większość aptek zostanie zniszczonych, dlatego każda apteka powinna posiadać zapasy płynu Lugola w ilości 100 dawek na każdego obywatela. Dlatego mogliśmy podać ten płyn wszystkim i jeszcze został nam ogromny zapas. Tamta akcja dowiodła pełnej funkcjonalności systemu obrony cywilnej w komunistycznej Polsce. Czy możemy powiedzieć, że od tamtego czasu ten system po prostu się zdegradował? I odpowiedź Ariela Drabińskiego. Degradacja byłaby w tym przypadku zbyt optymistycznym słowem. My po prostu zlikwidowaliśmy obronę cywilną. To, że ona w Polsce nie istnieje, unaoczniła się w pełnym wymiarze podczas powodzi w moim regionie, czyli na Dolnym Śląsku w 1997 roku. U nas to jest bardzo znana historia. Aby budować wały przeciwpowodziowe, potrzebny był piasek. W jednej z wrocławskich firm ten piasek był, ale nikt nie wiedział, kto może tej firmie nakazać, aby wydała piasek. W końcu zrobiła to kobieta po 60, która mieszkała w stojącym obok bloku. Marcin wyrwał. Od ponad ćwierć wieku nie zrobiliśmy nic, aby tę sytuację naprawić? Odpowiedź. No był rok 1997, od tamtego czasu mieliśmy klęski żywiołowe, katastrofy budowlane, pandemię mieliśmy wciąż, mamy kryzys na granicy z Białorusią, mamy 10 lat wojny na wschodzie i dalej nic z tym nie zrobiliśmy. Winę za taki stan rzeczy ponoszą wszystkie rządy III RP, ale to, że przez ostatnie 2 lata pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę nic z tym nie zrobiono w Polsce, to dla mnie jest po prostu aberracją. Pytanie, w czym brak obrony cywilnej objawia się tu i teraz? I odpowiedź, na przykład w tym, że samorządy nie wiedzą, czy mają prawo dokonać zakupu maski przeciwgazowej. Na moje pytanie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, odpowiedzialna za obronę cywilną, odpowiada, że nie wie, którymi drogami wojsko będzie transportować sprzęt, amunicję itd. w razie wojny, więc oni nie tworzą żadnych planów ewakuacji cywilów, ponieważ nie chcą przeszkadzać wojsku. To jest bareja. Marcin wyrwał. Czy szykujemy się do powtórki z wielu ukraińskich miast, które były kompletnie nieprzygotowane na atak Rosji, co skończyło się wieloma ofiarami cywilnymi? Odpowiedź pana Ariela. W Charkowie przywrócono możliwość zakupu żywności i leków dopiero po 2 tygodniach od inwazji Rosji, a jeszcze dzień przed rosyjskim atakiem SBU, czyli Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, informowała mera miasta, że Charkowowi nie grożą działania wojenne. W tym czasie żołnierze ginęli, aby zabezpieczyć miejsce, w którym służby komunalne naprawiały rurę z wodą. Czy naprawdę chcemy powtórki z takiej sytuacji? I tutaj znowu dygresja. Zwróćcie uwagę, tutaj jest mowa o tym, że w Charkowie przywrócono możliwość zakupu żywności i leków dopiero po 2 tygodniach. A przecież wiecie, że w ramach orędzi mówione było właśnie o tym, żeby mieć zapas na około 2 miesiące, 2-3 miesiące nawet. To jest możliwe, to wcale nie trzeba mieć znowu jakiś ton żywności czy ton wody przygotowanej. Chodzi o to, żeby mieć to w taki sposób przygotowane, żeby, tak jak widzicie tutaj, w Charkowie ludzie przez 2 tygodnie jakoś sobie musieli radzić bez możliwości zakupów po prostu. Żywności, leków, nie byli do tego przygotowani. W ramach orędzi
mieliśmy takie ostrzeżenia, żeby być przygotowanym na to. Niektóre leki się szybko terminują. To trzeba bardzo roztropnie do tego podchodzić tematu. Niemniej jednak, widzicie sami, w sytuacji działań wojennych jesteśmy zostawieni sami sobie. Przynajmniej jaka jest prawdopodobieństwo na to, że u nas w Polsce będzie tak samo jak w Charkowie, kiedy, jak z tego tekstu wynika, nikt z tym szczególnie nic nie robi. No dobrze, ale idźmy dalej. Marcin Wyrwał pyta, a może znowu nasi rządzący podświadomie zakładają, że jeśli się to zacznie, to jakoś to będzie. Przecież jak trzeba było przyjąć 2 miliony Ukraińców, to też jakoś to było. Odpowiedź. To ja się pytam, w której alternatywnej rzeczywistości to jakoś było? W tej, w której ludzie przyjmowali do domów uchodźców, ponieważ państwo nie miało przygotowanych miejsc wspólnego pobytu, w tej, w której ludzie karmili uchodźców, ponieważ państwo nie miało przygotowanej żywności dla nich, w tej, w której państwo na szybko musiało tworzyć ustawy, ponieważ mimo tego, że w strategii bezpieczeństwa państwa sprzed 2 lat był zapis o możliwości nadejścia takiej fali uchodźców, to i tak nic z tym nie zrobiło? Nie jestem w stanie wskazać jednej rzeczy, która się wtedy udała. Przepraszam, jedna rzecz się udała. Żadnemu strażnikowi granicznemu nie puściły nerwy i nie doszło do przemocy na granicy. Tak, to się udało. Marcin Wyrwał. Do tego zmierzam. W Polsce rządzący mają skłonność przerzucania pewnych sfer odpowiedzialności na obywateli, bo ludzie jakoś to ogarną. Odpowiedź. Mamy w Polsce taki fetysz, że jak w szkole nauczymy czegoś dzieci, to im ta wiedza wystarczy na całe życie. W przypadku obrony cywilnej to jest mit, bo tę wiedzę trzeba odświeżać. Ale nawet trzymając się tego założenia, skuteczności edukacji szkolnej, to ja skończyłem szkołę 17 lat temu. I już nie miałem zajęć z obrony cywilnej. Czyli mamy minimum 17 roczników, których nawet w szkole tego nie uczono. Chcę przez to powiedzieć, że my realnie w całym społeczeństwie nie mamy ludzi, którzy jakoś to ogarną. Owszem, są byli żołnierze, byli policjanci, byli strażacy, którzy w razie kryzysu ogarną nie tylko siebie, ale i swoich sąsiadów, ale w razie wojny ci ludzie zostaną zabrani do wypełniania celów obrony państwa. No, tutaj muszę też dygresję swoją wtrącić. To jest bardzo optymistyczne założenie, że każdy były policjant, były żołnierz czy były strażak ogarnie swoich sąsiadów. Bardzo optymistyczne. No dobrze, idźmy dalej. Pytanie Marcina Wyrwała. Jakich podstawowych informacji na czas kryzysu nie posiada statystyczny Polak? O, to jest bardzo ciekawe. Posłuchajcie. Odpowiedzi pana Ariela Drabińskiego. Praktycznie żadnych. Statystyczny Polak nawet nie wie o tym, że jeśli stanie się coś niespodziewanego, to musi mieć zapas żywności na 3 dni. Statystyczny Polak nie wie, że musi mieć zapas wody. Statystyczny Polak nie wie, skąd w mieszkaniu wziąć wodę, kiedy ją odetną, bo ona jeszcze tam jest przez chwilę. Statystyczny Polak nie wie, jakie leki mieć w domu w zapasie. Statystyczny Polak nie wie, co to znaczy i co ma zrobić, jeśli za oknem zaczną wyć syreny. Statystyczny Polak nie wie, jak się zachować w sytuacji, w której skupione na obronie narodowej państwo nie dostarczy potrzebnych usług. No i znowu moja dygresja. Statystyczny Polak słuchający naszego kanału powinien mieć przynajmniej część wiedzy, która tutaj została wymieniona. Dobrze, idziemy dalej. Marcin Wyrwał. Myślę, że u nas nie ma takiej podstawowej świadomości, że kiedy wróg zaatakuje, to wszystkie siły państwa zostaną rzucone na obronę granic, a obywatel zostanie w pewien sposób osamotniony. No i odpowiedź. I do zadbania od niego potrzebna nam jest obrona cywilna. W takich sytuacjach zmienia się cały paradygmat myślenia. Podstawą obrony cywilnej jest człowiek. Ja, ty, twój sąsiad, jakiś pan Kowalski, bo wtedy z dnia na dzień znajdziemy się w sytuacji, kiedy nie przyjedzie policjant, żeby rozsądzić spór między sąsiadem, bo ten policjant akurat może będzie ginąć wtedy na froncie. Nie przyjedzie karetka w maksymalnie 28 minut, bo ta karetka akurat będzie wiozła rannych żołnierzy. Nie dostaniemy nawet pomocy w szpitalu, bo one właśnie będą zawalone rannymi żołnierzami. Medycy w karetce mogą przyjechać wtedy do tego Polaka,
ale tylko po to, żeby mu powiedzieć: panie Arielu, pan ma wykształcenie medyczne, pan przeszedł kurs pierwszej pomocy, my pana potrzebujemy. Kolejne pytanie. Tylko ile mamy dziś w Polsce osób, które mają choćby kurs pierwszej pomocy? No i odpowiedź. To jest minimalna liczba, ponieważ takie kursy nie są systemowo organizowane. Jeżeli jesteś ukierunkowany na pomaganie i zrobisz sobie taki kurs, to go masz. Ale to jest margines społeczeństwa. W każdej sytuacji, także w czasie pokoju, pierwszym ratownikiem jest ten, kto jako pierwszy zobaczył poszkodowanego. To on ma reagować. Ale jak ma zareagować człowiek, który nigdy nie został do tego przygotowany? Statystyczny Polak nie rozumie, że w razie poważnego kryzysu role się odwrócą. I to nie państwo będzie dawcą bezpieczeństwa dla niego, ale on stanie się dawcą bezpieczeństwa dla państwa. Pytanie, jak sobie z tym poradzi? Stwierdzenie Marcina Wyrwała. A poradziłby sobie, gdyby uczył się tego w ramach obrony cywilnej. A że jej nie ma, to koło niemocy się zamyka. No i teraz pan Ariel Drabiński. W swoim założeniu obrona cywilna powinna dać nam jeszcze coś więcej, bo umiejętności są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsza jest chęć i wola. Sytuacja z mojego życia. Pijany człowiek pod wpływem alkoholu we Wrocławiu na ulicy Piłsudskiego zemdlał na torach tramwajowych. Razem z ratownikiem medycznym, który też tamtędy przechodził, udzielaliśmy temu człowiekowi pomocy, a 20-30 osób stało i patrzyło. Marcin Wyrwał. Umiejętności bezpośredniej pomocy mogą być o tyle ważne, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, czyli takim, w którym pomocy będzie wymagać wielu ludzi. Ariel Drabiński. W 1939 roku, kiedy zaczynała się II wojna światowa, średnia wieku w Polsce wynosiła około 20 lat. Dzisiaj jest to ponad 40 lat. Mamy więc duży odsetek osób chorych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wymagających pomocy lekarskiej czy ogólnie medycznej. I czy my w razie wojny jesteśmy przygotowani na to, aby udzielić tym ludziom pomocy? Nie, ponieważ Główny Urząd Statystyczny mówi, że jest nas 38 milionów, a Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że 36. GUS mówi, że jedno miasto ma ponad 100 000 mieszkańców, więc trzeba tam wybierać prezydenta, a PKW twierdzi, że ma poniżej tej liczby, więc będzie tam burmistrz. Jak więc polskie państwo ma zapewnić pomoc tym ludziom, skoro nawet nie wie, ilu ich jest? Pomijam imigrantów, których prawie nikt w ogóle nie liczy, a państwo ma też obowiązek zapewnić im pomoc. Tutaj też dygresja, bo zwracam uwagę na to, że było orędzie, które mówiło o tym, chyba Luz de Maria, o ile dobrze pamiętam, że widziała, że w czasie wojny starsi ludzie zostają porzuceni. Możecie sobie odszukać na tym kanale takie orędzie. No to jest o tyle ciekawe właśnie, bo zdaje się pokrywać z tym, co w tej chwili mówi ekspert. Nieprzygotowane społeczeństwo porzuca starszych ludzi, mówiąc krótko. Dlatego się w ogóle z wami dzielę tym materiałem, no bo jestem zszokowany tym, jak niektóre orędzia odnoszą się wprost do tego, co teraz mówią eksperci, tylko że orędzia o tym mówiły lata temu, a eksperci mówią w tej chwili, jak już wojna pełnoskalowa jest za granicami Polski i wszyscy mówią o jakiejś inwazji Rosji w niedługim czasie. No. To tak to ma wyglądać? I nie mamy żadnej obrony cywilnej, nic takiego, że ludzie w ogóle nie wiedzą, co mają robić, będą zostawieni sami sobie? No dobrze, ale idźmy dalej. Marcin Wyrwał. Dla dużej liczby osób starszych i chorych potrzebnych jest wielu ratowników, opiekunów. No i odpowiedź. A czy my mamy jakieś ochotnicze jednostki ratownicze? Nie mamy. Ja z chęcią poszedłbym do szpitala górniczego w Wałbrzychu. Przeszedł przeszkolenie ratownicze i z wielką chęcią w czasie wojny, jeśli nie zostałbym zmobilizowany, byłbym ratownikiem medycznym. Świetnie bym się też sprawdził w opiece nad osobami starszymi, bo przez lata zajmowałem się babcią. Marcin Wyrwał. Ale czy państwo chce albo jest w stanie z tych umiejętności skorzystać? Odpowiedź. W jaki sposób? Skoro po pierwsze szpitale są zadłużone, więc nie mają pieniędzy na organizowanie takich kursów, a po drugie nie ma ustawy, która by takie kursy regulowała. Marcin Wyrwał. A
pomoc medyczna to tylko czubek góry, która jest obroną cywilną. No, odpowiedź. Obrona cywilna ma nas nauczyć wychodzenia ze swojej strefy komfortu, kiedy jest to konieczne. A czy my, jako społeczeństwo, jesteśmy gotowi wyjść z tej strefy komfortu, aby komuś pomóc? Czy jesteśmy w stanie odkopać z narażeniem własnego życia miejsce, w którym są zasypane dzieci, bo spadła bomba? Czy jesteśmy w stanie odmówić sobie podstawowej przyjemności, żeby podzielić się chlebem z sąsiadem? Czy jesteśmy w stanie zachować się w sposób cywilizowany, kiedy pozostanie jedna czynna apteka na 30-40 tysięcy osób? Czy ktoś nas przygotowuje na to, jak się wtedy zachować? Czy nasze państwo jest na to przygotowane? No nie, bo tylko idiota by w to uwierzył przy obecnym stanie wiedzy. No właśnie. Czy umiemy się zachować w cywilizowany sposób, po chrześcijańsku i po katolicku? To jest dobre pytanie, właśnie zwłaszcza na tym kanale. Czy umielibyśmy się w ten sposób zachować? Czy odjąć sobie od ust, żeby dać komuś, kogo może nawet nie znamy, nie? To jest podstawowe pytanie, które, mam nadzieję, nie będziemy musieli odpowiadać w najbliższej przyszłości swoimi czynami, ale jeżeli do tego dojdzie, to mam nadzieję, że przynajmniej osoby, które słuchają tych treści, odpowiedzą tak, jak należy. Idźmy dalej. Marcin wyrwał. Rozmawiamy już o bardziej zaawansowanych czynnościach, jak reagowanie w strefach zagrożenia, ale ja się zastanawiam, czy my jako państwo i społeczeństwo jesteśmy w stanie ewakuować cywilów z takich stref. Odpowiedź Ariela Drabińskiego. Wrócę do przykładu charkowskiego. W chwili rosyjskiej agresji w tym mieście było 1,5 miliona ludzi. Według mera Charkowa w ciągu kilku pierwszych dni i tygodni uciekło 1,2 miliona ludzi. Wtedy tam nic nie zadziałało tak, jak powinno. Po pierwsze, uciekali ludzie, którzy niekoniecznie powinni byli uciec, bo konstytucja mówi jasno, że za obronę państwa odpowiada każdy z nas, czy to się komuś podoba, czy nie. Mamy jako obywatele prawa, ale też obowiązki. Ale wtedy w niekontrolowany sposób uciekali wszyscy, łącznie z mężczyznami w sile wieku, czy specjalistami w dziedzinach niezbędnych do obrony państwa. Po drugie, wtedy nie mieliśmy do czynienia z ewakuacją, ale z czymś, co mogę porównać do chaotycznej ucieczki dużych grup ludności w Polsce w 1939 roku. Dlatego my tu w Polsce powinniśmy zastanowić się, co się stanie, jeśli nie daj Boże wybuchnie coś na naszej wschodniej czy północnej granicy. Rzesze ludzi będą chciały dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Czy polskie państwo przygotowało dla nich takie miejsce? Czy polskie państwo przygotowało dla nich drogi ewakuacji? Marcin wyrwał. Taką drogą ewakuacji będzie prawdopodobnie autostrada w kierunku Berlina, która zatka się na tydzień lub dłużej. Czego nas uczy przykład tak zwanej trasy żytomierskiej prowadzącej od Kijowa w stronę Warszawy, która wówczas zakorkowała się na wiele dni? I odpowiedź: tak. Tylko tu może być jedna różnica. Rosjanie, wchodząc na Ukrainę, wciąż traktowali Ukraińców jako swoich, jako potencjalną część narodu rosyjskiego. Natomiast my jesteśmy dla nich wrogami i zdrajcami. Dlatego Rosjanom będzie łatwiej bombardować na tej autostradzie polskie kobiety i dzieci, niż w lutym 2022 roku ukraińskie kobiety i dzieci, które teoretycznie mogły się stać ich obywatelami. O nas nikt nie będzie tak myślał. I tutaj jeszcze krótka dygresja. Ja pamiętam, jak za czasów tak zwanej pandemii ludzie w niekontrolowany sposób rzucili się na hipermarkety, wyrywając sobie papier, tratując się tam prawie, że ja o tym czasem wam wspominam w komentarzach, bo widzicie, to jest tak, tutaj na tym kanale są podawane pewne informacje, z których ludzie się śmieją, bo przecież one są głupie, wyimaginowane, orędzia kłamią i tak dalej. Po czym się okazuje, że jakaś rzecz się realizuje, coś trzeba zrobić, ludzie są nieprzygotowani, bo się nie posłuchali wcześniej, więc na szybko biegną, tratują się, zachowują się jak zwierzęta, stoją po 3 dni w kolejkach na stacje benzynowe, jak to było za czasów wybuchu wojny na Ukrainie, po czym
Oczywiście na tym kanale nikt wtedy nie jest aktywny, nic nie mówi. Wszyscy krytycy jakby zginęli pewnie dlatego, bo tratują się właśnie w tych sklepach. Natomiast jak już to minie za jakiś czas, no to ci krytycy znowu się pojawiają i stwierdzają, no ale to przecież się nic nie sprawdziło z tego i tak dalej. To jest w ogóle śmieszne i ciekawe. I tutaj o czym tutaj teraz jest mowa, że wszyscy rzucą się do niekontrolowanej ucieczki. Zatorują możliwości tej ucieczki, będą łatwym celem dla potencjalnych sprawców masakr, mówiąc krótko. No to jest przerażające. No ale tak to prawdopodobnie będzie wyglądało, jeżeli ludzie rzeczywiście nadal będą w ten sposób do tego podchodzić. No ale dobrze, idźmy dalej. Marcin wyrwał. Pytanie, czy ci ludzie będą przygotowani do tej wielodniowej podróży? Czy będą mieć plecaki ucieczkowe z zapasami żywności, wody, leków, odzieży, źródeł ciepła, słowem tego wszystkiego, co zapewni człowiekowi względne bezpieczeństwo na te parę dni? No i odpowiedź, nie będą mieli. No bo skąd mają o tym wiedzieć, skoro państwo ich do tego nie przygotowało, chociaż miało taki obowiązek? Problemy na takiej zapchanej autostradzie będą się mnożyć. Weźmy na przykład ten prosty fakt, że wojsko nie ma ustalonych tras przejazdów z innymi instytucjami. Pytanie Marcina wyrwała. Co się wtedy stanie? No i odpowiedź. Ano polski żołnierz będzie spychał do rowu te auta z kobietami i dziećmi, bo nie będzie miał innego wyjścia. Przecież on będzie jechać, żeby bronić tych kobiet i dzieci. Marcin wyrwał. Załóżmy, że tym kobietom i dzieciom udało się gdzieś dotrzeć. Odpowiedź. Ale gdzie? Skoro na jedno z moich pytań Komenda Główna Straży Pożarnej, która odpowiada obecnie za obronę cywilną, stwierdziła, że nie mamy przygotowanych miejsc docelowych dla uchodźców. W związku z tym będziemy mieć powtórkę z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tylko że w tym momencie całe państwo nie będzie mogło się skupić na tych uchodźcach, bo część tego państwa to będzie terytorium, z którego ci uchodźcy uciekają. Prawie 100% instytucji państwowych będzie skupionych na zapewnieniu bezpieczeństwa i walce z agresorem. Ludzie będą przerażeni. Delikatnie mówiąc, część mężczyzn w wieku poborowym będzie chciała uciec na zachód, żeby tego poboru uniknąć. Ci nie będą objęci żadną ochroną, raczej polskie państwo będzie ich ściągać, a Niemcy będą blokować ich na granicy. I co z tymi ludźmi? Ano nic, niech sobie radzą. To jest stan na dziś. To jest stan na dziś, słyszycie to? Tak jest stan na dziś. Dobrze, idźmy dalej. Marcin wyrwał. Wygląda na jeszcze większy Armagedon niż bezwładna ucieczka Ukraińców 24 lutego 2022 roku. I odpowiedź. Obawiam się, że będzie on dramatycznie większy. Zacznijmy od tego, że Polska pierwszego dnia po inwazji otworzyła granice dla Ukraińców. My przyjęliśmy tych ludzi z otwartym sercem. Nie mamy pewności, czy to samo zrobią Niemcy. Nie mówię, że oni tego nie zrobią, natomiast pamiętajmy, że wtedy Niemcy też będą w trakcie wojny, bo są w NATO. A ja w ogóle nie wierzę w to całe gadanie, że NATO to słaby sojusz, który nie pomoże. Ja uważam, że najpóźniej pierwszego dnia wojny w Niemczech będzie już stan wojenny, a nie wiemy, jakie Niemcy mają procedury w takiej sytuacji. Nie wiemy, czy oni nie stwierdzą, że mogą być wśród naszych uchodźców dywersanci, którzy tam oczywiście będą. Nie wiemy, czy Niemcy nie stwierdzą, że trzeba zatrzymać ludzi, żeby wojsko polskie mogło sięgnąć po poborowych. To będzie zupełnie inna sytuacja od tej, którą Ukraińcy mieli w 2022 roku. Cały Zachód będzie w stanie wojny i to wojny z państwem atomowym. Marcin wyrwał. A my będziemy państwem frontowym tego Zachodu, więc powinniśmy być najlepiej przygotowani, także z zakresu obrony cywilnej. Odpowiedź. W modelowej sytuacji powinniśmy wtedy pokazać przykład nie tylko innym państwom Zachodu, ale też swoim obywatelom. To powinien być moment, w którym rząd wychodzi i mówi: panie i panowie, spokojnie, tu jest szuflada w sztabie generalnym. Generał Kukuła wyciąga odpowiedni plan działania. Tam jest podobna szuflada w MSWiA. Co więcej, podobne szuflady są w każdym urzędzie samorządu terytorialnego. Co by się nie działo, to mamy na to plan. Jedyne, co musisz zrobić, drogi obywatelu,
to nie panikować i zapewnić sobie wodę, żywność i leki na 7 dni. Resztę ogarniemy my, państwo. Marcin wyrwał. Piękne marzenie, które jednak nie przystaje do polskiej rzeczywistości. I odpowiedź. W tej chwili w tych szufladach nie mamy dosłownie nic. A najgorsze jest to, że najważniejszym elementem tego systemu jest zwykły człowiek, który też nic nie wie, bo nikt mu tego nie powiedział. No i tutaj krótka dygresja. Na tym kanale trochę jednak jakaś wiedza została wam przekazana. Idźmy dalej. Marcin wyrwał. Spróbujmy skupić się na kilku podstawowych elementach naszego systemu obrony cywilnej, którego jeszcze nie ma. Czy obywatel jest w stanie zapewnić sobie zapasy żywności, wody, leków? To jedna sprawa, ale czy takimi zapasami dysponuje polskie państwo? I odpowiedź. Pojawiają się informacje, które zaznaczam, nie są jeszcze zweryfikowane, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie ma własnych zapasów żywności, tylko umowy z prywatnymi firmami, które te zapasy składują. Kiedy o to samo zapytałem Urząd Miasta Warszawa, ten stwierdził, że on nie ma żadnych zapasów żywności dla swoich pracowników w sztabie kryzysowym. Bo od tego jest RARS. I to właśnie oni mają im dowozić tę żywność. Leków Urząd Miasta Warszawa też nie ma na czas kryzysu, bo przecież nie jest szpitalem. RARS w pewnych kategoriach medycznych zwiększył swoje zapasy w ciągu ostatnich 2 lat. Na przykład liczba szczepionek wzrosła o 79%, natomiast w innych kategoriach zapasy spadły. Na przykład liczba produktów leczniczych zmniejszyła się o 30%. Marcin wyrwał. Czy z twoich badań wynika, że my w ogóle mamy jakieś zapasy? Odpowiedź. Ja się bardzo obawiam, że nie mamy. Ale zakładając, że po przeczytaniu tego wywiadu polski obywatel będzie miał prawo odczuwać pewne obawy, to bardzo bym chciał, żeby wtedy wyszedł jakiś minister, pokazał dokument i powiedział, cytuję, my wszystko to mamy, nie mogę dokładnie powiedzieć ile, bo to są informacje niejawne, ale mamy wystarczającą ilość żywności, wody, leków, etc. Dla tylu a tylu procent społeczeństwa. Ja za to ręczę i zapraszam Najwyższą Izbę Kontroli do sprawdzenia tego. Koniec cytatu. Wtedy NIK kontroluje i mówi, tak, pan minister powiedział prawdę, albo nie, pan minister kłamał. I wtedy pan minister dostanie zarzuty karne. Marcin wyrwał. To na poziomie państwa. Ale zadałeś pytanie o zapasy jednostkom samorządów terytorialnych. Co z tych pytań wyszło? I odpowiedź. Część samorządów odpowiadała, że nie ma podstawy prawnej, aby dokonać takiego zakupu. Część odpowiadała, że oni bardzo by chcieli zakupić takie zapasy, ale nie mają na to pieniędzy. Na przykład jedno z ważniejszych miast na linii prostej pomiędzy Białorusią a Warszawą prosiło urzędy centralne o dofinansowanie, bo bardzo by chcieli kupić agregat energetyczny, żeby w razie wojny móc zarządzać tym miastem. Jak więc dyskutować o rezerwach strategicznych w sytuacji, w których marzeniem całkiem sporego miasta jest posiadanie jednego agregatu? I to jest miasto, które całkiem poważnie podchodzi do kwestii obrony cywilnej, bo mimo braku uregulowań prawnych kupują maski przeciwgazowe, jakoś to rozliczają, ale są miasta, które nie mają nic. Marcin wyrwał. Także te duże? Ariel Drabiński. W jednym z większych polskich miast rozwiązano problem żywności dla sztabów kryzysowych na czas poważnych zagrożeń w tak sprytny sposób, że podpisano stosowną umowę z firmą cateringową, więc teraz niech ona się martwi. Jak wiadomo, w czasie wojny firmy cateringowe działają bez zarzutu. Marcin wyrwał. Jakie kwoty przewidują w swoich budżetach na obronę cywilną te największe polskie miasta? I odpowiedź. Na przykład Kraków wyda w tym roku 248 000 złotych. Czyli tyle co nic. I odpowiedź. Warszawa do zeszłego tygodnia nie wydała właśnie nic. Obiecali ostatnio, że przeznaczą 117 milionów złotych, ale dopóki nie będzie tych pieniędzy w budżecie miasta, to w nic nie uwierzę. No i Marcin wyrwał pyta, na co może starczyć roczny budżet Krakowa? Odpowiedź, na niewiele. Ciekawy jestem, ile kosztuje organizacja maratonu w Krakowie. Trzeba pozamykać ulice, zorganizować jedzenie i wodę, zatrudnić ludzi. Nie zdziwiłbym się, gdyby te kwoty były podobne.
Nie chcę się narazić biegaczom, bo bardzo szanuję ich hobby, ale jesteśmy w sytuacji, w której duże miasta nie mają schronów, planów ewakuacji, więc jest na co wydawać. Marcin wyrwał. Wracając do kluczowego zasobu, jak polski obywatel stoi z wodą w razie sytuacji kryzysowej? Odpowiedź. To jest pytanie o to, czy polskie państwo w ciągu ostatnich 30 lat poczyniło jakiekolwiek inwestycje w zabezpieczenie miejsc czerpania wody w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Odpowiedź brzmi nie. Od 2001 roku jako Zachód prowadzimy wojnę z terroryzmem, a od 10 lat mamy wojnę na wschodzie, więc świadomość takiego zagrożenia jest. Ale czy ktoś widział informację o tym, że jakaś rządowa agencja choćby dokonała zakupu 1000 cystern na wodę ostatnio, bo mamy eskalację wojny za naszą granicą? Marcin wyrwał. Znowu obywatel jest zdany sam na siebie? Odpowiedź. Przypuszczam, że gdyby doszło co do czego, to w dużych miastach Państwowa Straż Pożarna, a w małych miastach i wsiach Ochotnicza Straż Pożarna zapewniają nam wodę. I oni to robią, bo są to świetne chłopaki, mają do tego idealne umiejętności. Tylko że oni powinni wtedy robić coś znacznie ważniejszego i będą to robić. A w 30 godzinie swojej pracy będą rozwozić wodę, bo pewnych rzeczy nie pilnował jeden urzędnik lokalnych wodociągów. Marcin wyrwał. A w ciągu tych 30 godzin bez wody ludzie będą czerpać z rzeki wodę, której państwo nie nauczyła ich filtrować w ramach przygotowań z obrony cywilnej. Odpowiedź. Musimy też założyć, że nie zostanie zniszczona infrastruktura straży pożarnej lub ujęcia wody. A takie zagrożenie istnieje, bo bywa, że wrażliwe dane są wprost podsuwane obcym wywiadom. Na przykład ostatnio powiat wrocławski opublikował na Facebooku ponad 200 stron dokumentów wraz z mapami, które informują, skąd wodociągi wrocławskie będą czerpać wodę w czasie wojny. Podana tam nie tylko informacja awaryjnego czerpania wody, ale także liczbę pracowników takich punktów. W tym samym czasie aresztowano rosyjskich szpiegów, którzy robili w Polsce zdjęcia infrastruktury krytycznej, co pokazuje, że rosyjski wywiad jednak też ulega degradacji, ponieważ oni znacznie lepsze informacje mogli sobie ściągnąć ze strony powiatu wrocławskiego. Czy wy to wszystko, kurczę, słyszycie? Jeżeli dotrwaliście dotąd, to czy wy to słyszycie? Przecież to się w głowie nie mieści. Marcin wyrwał. Jakimi zasobami oprócz wody, żywności, leków powinniśmy się martwić w obliczu upadku polskiej obrony cywilnej? Odpowiedź. A choćby internetem. Jest w Polsce taki budynek, do którego każdy z nas może sobie wejść, bo tam nie ma nawet ochrony i w ciągu mniej więcej 2 minut wyłączyć internet w połowie pewnego województwa. Co prawda blisko jest komenda policji, ale zanim dojadą, to sprawcy już dawno nie będzie. Podobnie jak internetu. W kontekście uregulowań dotyczących obrony cywilnej, a raczej ich braku, warto sobie zadać pytanie, czy my mamy przygotowane rozwiązania pozwalające na to, aby przymusić prywatnego dostawcę istotnych usług podstawowych, czyli internetu i telefonii komórkowej, do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo w tym obiekcie, bo to ta firma wynajmuje 67-letniego ochroniarza, który ma pod sobą obszar 30 km i na wezwanie przyjedzie w ciągu 25 minut albo i nie. I to wystarczy dla ubezpieczyciela, ale nie do zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Czy państwo może nakazać tej firmie, żeby wynajęła wysokiej klasy specjalistę z ochrony ze stażem w wojsku, policji lub ABW? Czy może nakazać tej firmie, żeby zamiast szklanych drzwi, które wywali każdy żul spod budki z piwem, zamontowała tytanowe drzwi, przez które nikt nie przejdzie, jeśli nie ma odpowiedniej karty? Czy państwo może to dziś zrobić? Odpowiedź jest prosta. Nie może. Marcin wyrwał. Komunikacja w czasie wojny jest absolutnie kluczowa dla bezpieczeństwa państwa. I odpowiedź. I to jest znacznie szerszy problem. Chociażby kwestia informowania o nalotach obywateli przez państwo. Mamy tę słynną aplikację w Ukrainie, gdzie obywatele informują państwo, że coś leci. Czy Polska jest na takie sytuacje przygotowana?
Marcin wyrwał. Jeśli mówimy o internecie i komunikacji, to narzuca się kwestia prądu i polskiego problemu z przestarzałą siecią energetyczną. Ariel Drabiński. A to także jest część systemu obrony cywilnej. Kolejne rządy od lat unikały tego problemu, bo po pierwsze jego rozwiązanie dużo kosztuje, po drugie efekty są niewidoczne dla Kowalskiego, po trzecie temat jest skomplikowany i po czwarte łatwo się na nim politycznie wywrócić. Efekt jest taki, że dziś operatorzy tych przestarzałych sieci energetycznych ostrzegają, że może dojść do blackoutów. Jeśli więc ta sieć może przestać działać w czasie pokoju, to pomyślmy, co się z nią stanie pod rosyjskimi bombami. Marcin wyrwał. Celowo nie poruszałem w tej rozmowie sprawy schronów, ponieważ ta dyskusja przetoczyła się przez media w ostatnim tygodniu. Tu wnioski są proste. Polska dysponuje schronami dla może 4% mieszkańców. Dla porównania Finlandia zapewnia miejsca w schronach dla ponad 80% mieszkańców. Dodatkowo najmniejsza liczba schronów w Polsce znajduje się w tych województwach, które graniczą z Rosją lub Białorusią, czyli w warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim. I odpowiedź. To oczywiste, bo my budowaliśmy schrony za komuny, a wtedy Związek Radziecki był naszym sojusznikiem. W III RP już ich nie budowaliśmy, dlatego najsłabsi pod tym względem jesteśmy na wschodzie. Marcin wyrwał. Pozostaje nam modlić się, aby wojna nie wybuchła, bo jeśli tak się stanie, to państwo jest całkowicie nieprzygotowane na obronę własnych obywateli. I odpowiedź. W tej chwili jesteśmy skazani na sytuację, w której jeśli wybuchnie wojna, to znowu w ramach pospolitego ruszenia będziemy to państwo łatać taśmą klejącą i daj Boże, żeby tej taśmy starczyło. Bo jeśli nie starczy, to choćby nasi żołnierze pokazali największy honor i dumę na froncie, to państwo i tak się zapadnie. Stanie się tak dlatego, że na zapleczu nie będzie ludzi przygotowanych, zorganizowanych i wierzących, co w ogóle mają robić. Wolna, niepodległa, demokratyczna III Rzeczpospolita jest niesamowitym dobrem. Weźmy do końca za nią odpowiedzialność. Złapmy za twarze tych polityków i powiedzmy, to ma być załatwione, bo jak nie, to na taczki do lasu i tam sobie grzyby zbierajcie. No i na koniec, to jest koniec wywiadu i na koniec moja jeszcze krótka dygresja. Na tym kanale, który jest systematycznie blokowany z różnych powodów, no właśnie między innymi takich, że mówię o tych sprawach i próbuję was uczulać na to, to musiało wybrzmieć. To nie jest stricte nawiązanie do żadnego orędzia, przesłania, wizji kogokolwiek, ale słyszycie, w jakim tonie wypowiadają się w tej chwili specjaliści. Kiedy o tym mówiłem, znaczy no oczywiście nie ja, bo nie jestem żadnym prorokiem, po prostu podawałem dalej pewne interesujące informacje na ten temat, to wielu ludzi się z tego kanału śmiało, ze mnie, z tych treści i tak dalej. I do tej pory się śmieją, bo przecież Putin jest racjonalny i powiedział, że jak Polska nie zaatakuje Rosji, no to Rosja nie będzie przecież atakować Polski. Tylko chciałem przypomnieć o tym, że według oficjalnej wersji propagandy niemieckiej w 1939 roku to Polska napadła na Niemcy, bo była prowokacja przy granicy. To co to za problem dla Rosji, żeby zrobić podobną prowokację na granicy i wciągnąć nas w wojnę w byle co, albo zaatakować inny kraj i my mamy go bronić na zasadach powiązań NATO. Nie ma żadnej gwarancji, że wojna w Polsce nie wybuchnie. Dlatego proszę was bardzo serdecznie, dzielcie się tym materiałem. Mnie to nie interesuje, komu go przyślecie, ile razy i tak dalej, ale słyszeliście, jaki jest dramatyzm tego, co tutaj wybrzmiało. Ten materiał trwa prawie godzinę. Trudno jest pewnie go doczekać do końca i dziękuję wszystkim, którzy doczekali do tego momentu, ale no słyszycie, no nie mamy podstawowych rzeczy, które powinny być po prostu w tym kraju. Ludzie po raz kolejny rzucą się do niekontrolowanej takiej czy innej ucieczki, będzie chaos, dramatyzm i tak dalej. Tak jak powiedział ekspert, będziemy to łatać taśmą.
Chciałbym, żeby ta taśma też wybrzmiała w waszych modlitwach oczywiście, bo taki jest charakter tego kanału i taki jest clue jakby tego kanału. Zsuwaszcza za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli i Maryi, żeby Polski żadna wojna nie dotknęła, ale jeżeli ją dotknie, dmuchając na zimne, mówmy o tych w takich kategoriach, to musimy być też po ludzku trochę przygotowani. I to jest clue tego artykułu. Proszę was bardzo serdecznie. Nawet jeżeli to jest ostatni materiał, jaki nagrywam na tym kanale, bo mówię, bez przerwy jestem blokowany z różnych powodów, to niech to będzie ostatni materiał, który dla was nagrywam i który się poniesie po tym internecie, po to, żeby otworzyć oczy tym ludziom, którzy przecież za tym powinni stać, za tym państwem. Po to zostali wybrani. No, jacy zostali wybrani, tacy zostali wybrani, ale są za to odpowiedzialni. Uzyskali mandat na to, żeby tym się zająć. No więc pilnujcie ich, mówcie o tym, dzielcie się tym, żeby to zostało załatwione, te wszystkie rzeczy, żebyśmy po ludzku też byli przygotowani. Ale oprócz tego i przede wszystkim bardzo was gorąco proszę o modlitwę za nasz kraj. I do usłyszenia, mam nadzieję, jak tego nie zablokują.